Witajcie! W ramach współpracy z firmą Gearbest mam możliwość pokazać Wam kolejną budżetową drukarkę 3D, a jest nią Tevo Tarantula. Ta testowana przeze mnie drukarka może trafić w Wasze ręce, ale o tym powiem pod koniec filmu, także zostańcie do końca, żeby dowiedzieć się, jak wziąć udział w konkursie. Tarantula aktualnie dostępna jest za około 630 zł, ale z kuponem widocznym na ekranie cena spada do niecałych 600 zł. Link do niej jak zwykle znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że liczba kuponów jest ograniczona, więc lepiej nie zwlekać, jeśli zależy Wam na promocji. Urządzenie przybyło do mnie w bardzo małym jak na drukarkę 3D pudełku, w którym schowane było... kolejne pudełko. Ale tym razem już trochę ładniejsze niż zwykły karton. Po jego otwarciu znajdziemy dość dużą instrukcję obsługi wraz z listą części, które powinny znajdować się w zestawie. Wszystkie elementy zabezpieczone są pianką, którą raczej spotyka się w zestawach z trochę wyższej półki. W paczce oprócz części znajdziemy dwie szpule tęczowego PLA, każda o wadze 200 gramów. To, co wyróżnia tą drukarkę na tle innych w tym przedziale cenowym, to fakt, że główne elementy konstrukcji są metalowe. Mamy tutaj także dużo części wykonanych z akrylu, ale te występują w większości drukarek tej klasy. Oprócz niezbędnych części w zestawie mamy także zapasowy termistor, krańcówkę oraz dodatkowy ekstruder, którym zajmiemy się później. Rzućmy teraz okiem na instrukcję. Oprócz pokazania procesu składania drukarki, mamy w niej informacje o bezpieczeństwie pracy, konfiguracji oprogramowania, a nawet i krótką instrukcję aktualizacji softu w drukarce. Proces jej składania podzielany jest na etapy, a przy każdym z nich podany jest numer torebki, w której znajdują się potrzebne w danym momencie części. Musimy więc jedynie wybierać odpowiednie paczki i postępować zgodnie z instrukcją. Odniosą jednak wrażenie, że ta pomija czasem niektóre informacje i musimy się domyślać, w którym dokładnie miejscu dany element powinien być umieszczony. Do złożenia urządzenia do dyspozycji mamy niewielki zestaw kluczy. Niestety oprócz nich nie dostajemy innych narzędzi, takich jak np. cążki czy szpachelka, które przydają się podczas pracy z drukarką. Tak więc o takie rzeczy zatroszczyć będziemy musieli się sami. Tarantula w odróżnieniu od większości innych drukarek nie wykorzystuje prowadnic wraz z łożyskami liniowymi do prowadzenia osi. Zamiast tego producent zastosował takie oto gumowe, łożyskowane kółka. Niektóre z nich zamocowane są na tego typu dystansach. Obracając je, regulujemy docisk kółek do konstrukcji i w ten sposób pozbywamy się luzów. W ten sam sposób zamocowane są wszystkie ruchome elementy drukarki. Urządzenie oferuje nam pole robocze o wymiarach 200×200 mm w podstawie i wysokości 200 mm. Na uwagę zasługuje grzany stół, który nie dość, że od razu wyposażony jest w BuildTag, to jest także odpowiednio zaizolowany, więc nie powinien mieć problemów z osiągnięciem wyższych temperatur. Urządzenie zasilane jest przez 300W zasilacz, a końcówki przewodu zasilającego, które musimy do niego podłączyć, są do tego odpowiednio przygotowane. Niestety w instrukcji nie znajdziemy informacji o tym, jak to zrobić i będziemy musieli szukać ich gdzie indziej. No i tak, zaczęło się dobrze, a tu proszę. Przewód przeznaczony do połączenia płyty głównej z zasilaczem przychodzi w formie właśnie takiej i musimy sami przygotować go do podłączenia. To niby nie jest problem, ale jeżeli przewód zasilający mógł być odpowiednio przygotowany, to ten również by mógł. Znacznie lepiej by to wyglądało i przy okazji przyspieszyłoby trochę proces montażu. Po podłączeniu wszystkich elementów i przygotowaniu drukarki do pracy, wydrukowałem testową kostkę. O ile jej ściany wyszły nie najgorzej, jak na pierwszy wydruk i to bez schłodzenia materiału, o tyle jej górna powierzchnia wyszła tak jak wyszła, czyli nie najlepiej. Drukowanie z PLA bez jakiegokolwiek nadmuchu na materiał nigdy nie da dobrych rezultatów, dlatego moim kolejnym wydrukiem był kanał powietrzny wentylatora. Przy okazji posłuchajcie, jak ta drukarka pracuje. Gdyby nie wentylator w zasilaczu, który sam w sobie jest głośny, a do tego pracuje prawie cały czas na maksymalnych obrotach, to ta drukarka byłaby jedną z cichszych, które testowałem. Zastosowane tutaj gumowe kółka są bezgłośne, a silniki w tej drukarce pracują ciszej niż inne, z którymi miałem do czynienia do tej pory. Maszynę obsługujemy za pomocą takiego oto panelu. Z jego lewej strony umieszczony jest slot na kartę SD. Do zestawu dołączona jest taka właśnie karta o pojemności 8 GB, ale niestety wraz z nią nie dostajemy czytnika. W zestawie nie dostajemy również uchwytu na szpulę, więc będziemy musieli go sobie na przykład wydrukować. Ja tego nie robiłem i po prostu użyłem uchwytu od innej drukarki. Paski w Tarantuli poprowadzone są środkiem metalowych profili.
Wygląda to całkiem ładnie, ale trochę ogranicza możliwość zastosowania najprostszych napinaczy. Oprócz kanału powietrznego wydrukowałem jeszcze kilka ulepszeń. Pierwszym z nich są nakładki na nakrętki odpowiedzialne za poziomowanie stołu. Ten zamontowany jest na akrylowej płycie, która nie jest specjalnie sztywna, przez co całość łatwo się przestawia. Stół czasami musiałem poziomować nawet przed każdym wydrukiem, a zdecydowanie łatwiej się to robi z tymi nakładkami. Kolejną modyfikacją jest wzmocnione mocowanie silnika osi Z, które zamontuję później. Do tego mam jeszcze pokazywany wcześniej kanał wentylatora, który wyszedł całkiem nieźle jak na wydruk bez schłodzenia. Co prawda kilka warstw zostało pominiętych, ale myślę, że jest to związane z pewnym problemem ekstrudera, o którym powiem później. Zanim go zamontuję, pokażę Wam na przykładzie Marvina, jak dużą rolę odgrywa wentylator chłodzący materiał w przypadku wydruków z PLA. Jak widzicie, bez chłodzenia model wyszedł tragicznie. Nie ma sensu nawet tego komentować, bo obraz mówi sam za siebie. Tak więc zamontowałem kanał wraz z wentylatorem i podłączyłem go w odpowiednie miejsce na płycie głównej. W zestawie nie ma wentylatora przeznaczonego do tego celu, więc będziemy musieli go sobie dokupić. Następnie wydrukowałem Marvina jeszcze raz i jak widzicie, efekt jest nieporównywalnie lepszy. Nie jest idealnie, ale to jest już kwestia kanału, którego użyłem. Dmucha on trochę za dyszę, a nie dokładnie pod nią, co najprawdopodobniej jest przyczyną kilku mniejszych defektów. Warto więc wypróbować inne, które można znaleźć w sieci. Czas powiedzieć o moim zdaniem największym minusie tej drukarki. Mamy tutaj tylko jeden silnik od osi Z, a więc oś X podtrzymywana jest tylko z jednej strony. Jej druga strona może przez to opadać, jeśli nie przyłożymy się odpowiednio przy montażu. To z kolei może sprawić, że pionowe płaszczyzny wydruków nie będą prostopadłe do ich podstawy. Wróćmy teraz do mocowania silnika. Jak widzicie, płytka, na której się trzyma, nie jest specjalnie sztywna, dlatego zamieniłem ją na wydrukowaną wcześniej część, co powinno trochę poprawić sztywność konstrukcji. Niestety to mocowanie ogranicza trochę maksymalną wysokość wydruków, o czym należy pamiętać instalując to ulepszenie. W międzyczasie skręciłem na nowo oś X w taki sposób, aby była możliwie poziomą. Po wszystkim zrobiłem kolejne podejście do kostki, która tym razem wyszła naprawdę świetnie, biorąc pod uwagę jak niewiele rzeczy trzeba było w tej drukarce poprawić. Warstwy są równo ułożone, a i krawędzie nie wyszły najgorzej. Górna, jak i dolna powierzchnia jest moim zdaniem trochę za cienka, ale to już jest kwestia doboru parametrów slicera lub kalibracji ekstrudera. Kostka w osi X, jak i Y ma odpowiednie wymiary. Trochę bardziej odstaje wymiar w osi Z, ale na niego zawsze wpływa to, jak wypoziomowaliśmy stół, więc ogólnie można stwierdzić, że drukarka jest odpowiednio skalibrowana. Skoro maszyna jest już odpowiednio złożona i trochę ulepszona, to przyszedł czas na standardowy testowy wydruk, czyli łódkę. Ta moim zdaniem wyszła nieco lepiej niż łódka wydrukowana na drukarce Aneta 6 z podstawowymi ulepszeniami. Minimalnie lepiej wypada łódka z maksymalnie ulepszonej Anety, ale ilość modyfikacji, które trzeba było wprowadzić, aby ten efekt uzyskać, jest ogromna. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do filmu o ulepszeniach tamtej drukarki. Link do niego macie w prawym górnym rogu ekranu. Kolejne testy dotyczyły wydruków z PET-u. Z samym tworzywem drukarka nie miała żadnych problemów. Mimo tego na dwóch modelach, które z tego tworzywa wykonałem, zauważyłem problemy w miejscach, w których filament musiał być dozowany bardzo powoli. W przypadku tej figurki pod koniec zatrzymałem wydruk, ponieważ i tak by nie wyszedł do końca. W przypadku rakiety prawie cały model wyszedł przyzwoicie, a problemy zaczęły się pod koniec wydruku, czyli dopiero w przypadku powolnego dozowania materiału. Moje podejrzenia padły na standardowy ekstruder, który podczas retrakcji minimalnie wciągał rurkę podającą filament. Ta strzępiła się od koła zębatego i przy niższych prędkościach mogła blokować filament. W tym momencie przypomniałem sobie o drugim ekstruderze, który dołączony był do zestawu. Najwidoczniej producent zdaje sobie sprawę z tego problemu i dlatego też go dołącza. W paczce, oprócz ekstrudera i niezbędnych śrubek, znajdziemy instrukcję montażu oraz kalibracji. No i właśnie, instalując ekstruder z przełożeniem, czyli taki jak ten, będziemy musieli odwrócić kierunek obrotu silnika. Możemy to zrobić sprzętowo, zamieniając ze sobą odpowiednie przewody we wtyczce, albo uwzględnić tą zmianę podczas aktualizacji oprogramowania. Ja wybrałem tą drugą opcję i od razu wydrukowałem rakietę jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jak widać, tym razem końcówka rakiety wyszła o wiele lepiej. Co prawda nadal jest trochę stopiona, ale to już kwestia ustawienia wentylatora, którego obroty podczas wydruków z PET-u zazwyczaj ustawiam na 20-30%. Jeżeli zwróciliście uwagę, to wcześniejsze wydruki nie były ustawione na środku stołu, mimo tego, że ustawiłem je na środku w slicerze.
Związane jest to z tym, że standardowe oprogramowanie miało problemy z offsetami, które niespecjalnie dało się wyregulować. Ten problem również został rozwiązany po aktualizacji softu, tak więc jeżeli zdecydujecie się na tą drukarkę, to warto to zrobić jak najszybciej, tym bardziej, że proces jest opisany w instrukcji. Następnie sprawdziłem temperaturę, jakie osiąga hotend oraz stół. Na standardowym oprogramowaniu maksymalne temperatury, jakie można było ustawić z poziomu drukarki, to 115 stopni dla stołu i 240 dla hotendu. Na nowym oprogramowaniu można było ustawić trochę wyższe temperatury, a mianowicie 135 stopni na stole, a 260 na hotendzie. Stół osiągnął temperaturę 100 stopni w trochę ponad 6 minut, a maksymalna temperatura, jaką udało mu się osiągnąć, to 124 stopnie. Jeśli chodzi o hotend, to temperaturę 260 stopni osiąga i utrzymuje bez problemów. Kolejne testy dotyczyły wydruków z ABS-u, z którymi drukarka również poradziła sobie całkiem nieźle. Do testu użyłem ABS-u 702 firmy Nebula, który charakteryzuje się mniejszym skurczem niż typowy ABS, a ponadto nie wydziela żadnego nieprzyjemnego zapachu podczas wydruku. Ten filament, jak i inne, które teraz widzicie, dostarczyła mi do testów firma 3D Reaktor. Także jeśli szukacie wysokiej jakości filamentów, czy też części do drukarek 3D, to zapraszam Was na ich stronę, bo naprawdę jest w czym wybierać. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie. Na koniec wydrukowałem testową łódkę jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy nowy ekstruder poprawił coś w kwestii jakości, ale jak widać pod tym względem praktycznie nic się nie zmieniło. W dniu, w którym drukarka pracowała cały dzień bez przerwy, zdarzyło mi się zobaczyć na ekranie coś takiego. Mimo że ten błąd pojawił się podczas wydruku, to doszedł on bez problemu do końca, a po wciśnięciu przycisku wszystko wróciło do normy. Może to tylko mój egzemplarz, a może coś zwyczajnie zakłóciło komunikację pomiędzy płytą główną a wyświetlaczem. W każdym razie nie sprawiło mi to żadnych problemów, a pojawiło się tylko 2 razy przez cały okres korzystania z drukarki. Tak więc raczej nie ma się czym przejmować. Mimo wszystko wolałem o tym wspomnieć. A na koniec jeszcze mała uwaga co do całokształtu urządzenia. Jak widzicie, ani zasilacz, ani panel kontrolny nie jest zintegrowany z korpusem drukarki. Tak oddzielony panel na początku niespecjalnie mi się podobał, ale ostatecznie to rozwiązanie okazało się być całkiem wygodne. Niepołączony z konstrukcją zasilacz trochę utrudnia przynoszenie drukarki. Osobiście niespecjalnie mi się to podoba, no ale to kwestia gustu, bo pewnie znajdzie się ktoś, dla kogo z jakiegoś powodu to rozwiązanie będzie wygodne. Podsumowując, omawiana dzisiaj drukarka jest jak najbardziej godna uwagi, szczególnie ze względu na jej relatywnie niską cenę w stosunku do jakości wydruków, którą oferuje przy niewielkim wkładzie pracy. Najtrudniejszy z tą maszyną jest początek. Na etapie montażu jest sporo miejsca na popełnienie błędów ze względu na instrukcję, która nie zawsze dostarcza wszystkich niezbędnych informacji. Z tego powodu uważam, że osoby z mniejszą wiedzą techniczną mogą mieć z tą drukarką problemy, a szczególnie na początku. Jeżeli jednak jesteście w stanie na spokojnie podejść do montażu i dostrajania urządzenia, a do tego nie przeszkadza Wam brak wentylatora chłodzącego materiał, czy też uchwytu na szpulę, to za te pieniądze jest to naprawdę dobry wybór. Szczególnie, że w podobnej cenie ciężko jest znaleźć zestaw oferujący podobną jakość wydruków niemalże od samego początku. Tak więc przyszedł czas na obiecany konkurs, a żeby wziąć w nim udział wystarczy, że w komentarzu opiszecie projekt, którego wykonanie umożliwi lub wspomoże Wam drukarka 3D. Osoba, której projekt zostanie uznany za najciekawszy, dostanie testowaną w tym filmie drukarkę. Konkurs przeznaczony jest dla widzów tego kanału, także jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, to macie świetną okazję, żeby to zmienić. Komentarze konkursowe możecie pisać do końca lutego bieżącego roku, a wyniki powinny pojawić się w przeciągu 2 pierwszych tygodni marca. Pełny regulamin konkursu znajdziecie w opisie. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie, cześć!